Cześć. Jesteśmy na sympozjum zorganizowanym przez OISTAT i Akademię Teatralną w Warszawie, podczas której Maciej Barański będzie prezentował m.in. osiągnięcia firmy ESS we wdrażaniu procesora Timax, procesora imersyjnego. Cześć, dzień dobry. Pracujecie nad Timaxem 1,5 roku. 1,5 roku do 2 lat, to jest już taki okres. Zwykle I już macie wdrożenia? Tak, zwykle, właśnie chciałem powiedzieć, że zwykle rozmawialiśmy o tym, co ten procesor może, jakie są jego możliwości, rozmawialiśmy o latających obiektach itd., itd. Natomiast teraz sytuacja z czystej teorii przerodziła się w praktykę i mamy realnie na tą chwilę 4 wdrożenia procesorów Timax. 4 przestrzenie, w których ten procesor zaistniał. 3 z nich to są przestrzenie koncertowe. Jedna z nich to jest przestrzeń stricte taka muzealna, w którym właśnie jest duże pomieszczenie imersyjne z projekcją na suficie, ścianach, podłodze, gdzie mamy zastosowane 32 kanały Czy to głośnikowe. jest ten wzorzec? Nie, ten wzorzec TSO2 Arena to jest wzorzec taki mocno, że tak powiem, pokazowy na potrzeby tutaj statu i jak gdyby tej imprezy, na której się teraz znajdujemy. Natomiast pozostałe wdrożenia to oczywiście Teatr Polski w Szczecinie, gdzie starałem, jadąc się tutaj samochodem na rozmowę z Tobą, przeliczyć, ile mogło być na tym zagranych już spektakli. Myślę, że około 40-50 spektakli, musicali już zostało zagranych na Timaxie w takiej pełnej krasie, z pełnym 3D, z wykorzystaniem głośników sufitowych, bocznych i całej jak gdyby sceny. Gdybyś miał wymienić imersyjnej. 3 podstawowe zalety systemu Timax w porównaniu do opozycji. Też nad tym myślałem dość sporo, to powiem tak. Przede wszystkim praca w osiach X, Y, Z, czyli praca w osi Z. Nie wszystkie systemy pracują w osi Z. Druga sprawa to oczywiście imersja obiektowa, ale bazująca nie tylko na różnicach natężeniowych, ale także na opóźnieniach. Trzecia rzecz to, a o tym już trzeba mówić w dobie jak gdyby nowych pojawiających się systemów imersyjnych, architektura FPGA. To nie jest komputer z zainstalowanym oprogramowaniem. No i w nowej wersji oprogramowania wdrożony pełni imersyjny pogłos. Co prawda tego jeszcze to nie jest dostępne jeszcze tak dla każdego z użytkowników, natomiast my już mieliśmy to oprogramowanie w wersji beta, gdzie ten pogłos imersyjny został zaimplementowany. No i powiedzmy o jeszcze jednej, wydaje mi się, istotnej zalecie. sprawie. Brak związania z jakimkolwiek producentem systemu nagłośnienia i możliwość stworzenia dowolnego patternu nagłośnienia w tym procesorze. Co w teatrze na przykład okazało się w Szczecinie dość kluczową rzeczą, ponieważ na nie wszystkich spektaklach na przykład możemy sobie pozwolić na bardzo duże głośniki typu frontfield, więc jesteśmy w stanie w prosty sposób usunąć z procesora, przerobić nasz design, przeliczyć punkty jak gdyby w których znajdują się nasze obiekty, pod to, że nie ma jak gdyby tych dodatkowych głośników. Jeszcze opowiedz o trackerach. Tak, Co to jest tracker? Tracker jest to urządzenie, które pozwala na pozycjonowanie naszego obiektu w przestrzeni 3D, pozycjonowanie aktora. Powiem szczerze, że on znacznie ułatwia sprawę, ponieważ Czyli co, chcesz powiedzieć, że jest Deus Ex Machina, która spuszcza aktora w dół i... ale to jest bardziej prozaiczne też, takie prostsze jest użycie tego. Wyobraźcie sobie, że jak ja zacząłem z Kubą, którego pozdrawiam z teatru w Szczecinie, próbować robić pierwszy musical z wykorzystaniem Timaxa, no to się okazało, że musieliśmy ułożyć tam blisko 200 punktów Q. Bo tam trackerów nie ma. I jeżeli mamy, powiedzmy, tak jak w wypadku teatru w Szczecinie, 24 aktorów na scenie, którzy płynnie przemieszczają się w swoich scenach, no to okazuje się, że naprawdę tych punktów Q jest bardzo dużo. Już nie mówiąc o tym, że te pozycje musimy też korygować gdzieś tam na ekranie komputera, bo nie zawsze aktor pójdzie nam w to miejsce, w którym jak gdyby przewidywaliśmy, że tak jest. Natomiast trackery uproszczają sytuację, bo tak naprawdę z wykorzystaniem trackerów, jeśli mielibyśmy w takim spektaklu 24 trackery, Chcesz powiedzieć, że 24 trackery bez problemu nie będą się kłócić, gryźć? Tak. Pracujemy wtedy na jednym Q, gdzie po Tak, prostu widzimy sprawdziłem, aktorów. tak, dowiedziałem się. Tak, wiem od Dave'a, że da się to zrobić z taką ilością trackerów, gdyż to jest normalna ilość trackerów, biorąc pod uwagę spektakle musicalowe. No tak, na Broadwayu 32 aktorów, tak. To nie jest jakieś... To w teatrze w Szczecinie mamy 24 na scenie w danym momencie i to jest cały czas przewijający się w tych scenach. Tak więc dużo praktyki jak gdyby za nami i takich zastosowań
stricte instalacyjnych. To kiedy jedziemy do Szczecina? Myślę, że możemy pojechać jeszcze w tym roku, zobaczymy. A jeszcze dwa wdrożenia kolejne, no to Muzeum Historii Polski i dwie przestrzenie, w których ten procesor również został zainstalowany, sala kinowo-teatralna i główna sala widowiskowa, gdzie mamy system, tam troszeczkę o innym zastosowaniu. Tam ten system bardziej jest przeznaczony do muzyki klasycznej, ewentualnie do miksowywania do orkiestr symfonicznych jakichś dodatkowych elementów, gdyż tam nie mamy takiego pełnego 3D z głośnikami sufitowymi, ale tam mamy jeszcze system aktywnej akustyki. To wszystko jak gdyby w symbiozie. Zaprojektowany przez nas, przez ESS Audio. Nasz system oparty o leksykony surroundowe. Okay. Tam z dodaną jeszcze, tam jest jeszcze dodanych kilka smaczków nowych do tego systemu aktywnej O tym akustyki. pogadamy, jak będziemy Ale na o tym miejscu. pogadamy, jak już tam będziemy na miejscu, tak. Dokładnie. Dobra. Dzięki bardzo. Dzięki. No i szacun.